Witam Was serdecznie, kochani. Jak zwykle Janusz Dąbrowski, kanał Barwy Zdrowia na YouTube. Dzisiaj bardzo ważny temat. Nie zawsze mówimy o tym wszystkich sprawach zdrowia, jakichś skandalach, jakichś błędach, jakichś albo metodach, które nam pozwalają wyjść z choroby, albo nie dopuścić po prostu do powstania choroby. E, To, co poruszamy na kanale, wszystko wiąże się w zasadzie z naszym zdrowiem i dzisiaj temat również wybaczać czy nie wybaczać dotyczy naszego zdrowia również psychicznego, tego jak będziemy żyli, czy będziemy żyli w spokoju, czy będziemy żyli w stresie. Tu trzeba naprawdę głębokiego, wiecie, kochani, zastanowienia się nad samym sobą, nad tak zwanymi zjadającymi towarzyszami. To jest określenie pana Leszka Żądło, nieżyjącego już, bardzo mądrego człowieka. Mam akurat audycję zamieszczoną w playliście właśnie Nie samym chlebem żyje człowiek, co nas zżera, a więc co nas zżera, tutaj potężna lista od A do Z dosłownie, arogancja, powiedzmy ignorancja, złość, nienawiść, złośliwość, impertynencja i takich potężna lista, chyba kilkaset zjadających towarzyszy, co najmniej setka. Warto przyjrzeć się sobie. I tutaj sprawa na przykład niewybaczania. Wybaczać czy nie wybaczać? No jest problem, bo często ten problem wynika z niezrozumienia słowa wybaczenia i co ono ma oznaczać, bo możemy wybaczyć, dobrze skurczybyku, wybaczam ci, spadaj. To nie jest wybaczenie. Albo inaczej, ja mam wybaczyć temu draniowi albo tym łotrom, którzy i tak dalej, i tak dalej. Muszą być ukarani. Oczywiste. I tutaj mylimy pewne pojęcia. Wybaczenie to też nie jest tolerowanie, bo jest co innego jest tolerancja, co innego jest tolerowanie albo nietolerowanie. Więc nie ma co tolerować krzywdzących, złych zachowań. Nie ma dla takich postaw absolutnie tolerancji i tolerowania takich postaw. Nie ma co zastanawiać się, czy jakiś zły czyn i przestępca nie ma być ukarany. Ma być ukarany, absolutnie. Jest wina, ma być kara, zwłaszcza w tym naszym ujęciu ludzkim. To zupełnie zrozumiałe. Natomiast nawet jeżeli jest kara, to nie może, podłożem tej kary nie powinna być nienawiść, a więc gdzie przesadzamy, a więc jest coś takiego, jeżeli widzę, no komar zsiada mi na dłoni, no to klepię go, popełnia zły czyn, którego nie rozumiem, no robi swoje, a ja robię po prostu swoje, ale bez uczucia nienawiści, ty draniu i tak dalej, i tam będę go po prostu tłukł. No bez sensu, tak? Z drugiej strony pamiętajmy o tym, że jeżeli są ludzie, którzy popełniają bardzo niecne czyny, to podstawą tych czynów jest głęboki stan nieświadomości tych ludzi. O tym pisze doskonale Donald Neil Walsh w swoim pięcioksięgu jak dobrze pamiętam, pięcioksiąg rozmowy z Bogiem, gdzie są, słuchajcie, no, dziwne treści wydawałoby się z naszego ludzkiego punktu widzenia, że Bóg wybacza wszystko. No, chyba w Biblii u Jeremiasza czy Izajasza, już nie pamiętam, jest takie powiedzenie, choćby twoje grzechy były jak szkarłat czerwony, jak śnieg wybieleją. To znaczy co, zostajesz uwolniony od wszelkiej winy, od wszelkiej kary? Niekoniecznie przebaczamy. Zrobiłeś to w wyniku swojej nieświadomości, natomiast sam się ukarałeś i teraz zrozumiesz to, bo będziesz przeżywał podobne stany kiedyś, może nieświadomie, ale dojdziesz do tego, bo często ci ludzie kompletnie nie rozumieją tej straszliwej krzywdy, na przykład mordercy, gwałciciele i tak dalej, wielcy zbrodniarze ludzkości, jak Hitler, jak Mao, jak Pol Pot, jak Stalin, wielu innych zbrodniarzy starożytności, niewyobrażalnych po prostu, którzy skazywali tysiące czy miliony ludzi na potworne męki. No, historia uczy,
Ludzkość, że historia chyba niczego nie uczy. I teraz, kochani, chciałbym się oprzeć w tej naszej dzisiejszej audycji na na moim tekście, który został napisany już bardzo dawno temu. Zamieszczałem go na takim portalu eIoba, który już nie istnieje, ale teksty są jeszcze w internecie, te moje. I jest to fragment jednocześnie mojej książki Nie samym chlebem żyje człowiek. Oczywiście tekst, który wam zademonstruję, to jest tylko też fragment pewnej całości, który zamieszczam właśnie w tej mojej książce Nie samym chlebem żyje człowiek, bo nie samym chlebem żyje człowiek. Oczywiście jest to tytuł też metaforyczny. Chodzi o materię, nie jesteśmy tylko materialni, nie jesteśmy ciałem. Ciało to jest nasz kosmiczny skafander, nasz pojazd dla duszy. Jeszcze jedna uwaga, oczywiście to, o czym ja mówię, nie wszystkim się musi podobać, nie wszyscy muszą to akceptować, więc no właśnie, bądźmy tolerancyjni dla cudzych poglądów, natomiast nie ma tolerowania złych czynów krzywdzących innych. Zasada Huny, starożytnej nauki, zasada Chrystusowa jest jedna. Zawsze pomagać, nigdy nie krzywdzić. Zawsze wspomagać, nigdy po prostu nie krzywdzić innych. Absolutnie. To powinno być zachowane i to jest naczelna zasada. No, porzekadła ludowe mówią, nie czyń tego innym, co tobie niemiłe. Prosta sprawa. Mamy to wbudowane niejako w wielu ludziach, ale są ludzie inni, którzy po prostu są no, z jakichś względów, nie wiem, to są bestie ludzkie. Niektórzy inni przyrównują to, że zachowujecie się jak zwierzęta. Przepraszam bardzo, proszę nie obrażać zwierząt. Zwierzęta nie są tak, jeżeli zabijają, to po to, żeby żyć, ale nie po to, żeby znęcać się nad innymi, nie, to jest zupełnie inna para kaloszy. Dobrze, teraz posłuchajcie. Więc tekst zaraz pokażę, wybaczać czy nie wybaczać. Jak jeszcze raz powtarzam, tekst ten był zamieszczony bardzo dawno temu. Popatrzcie, 8 maja 2010 rok na takim kanale portalu eIoba. Mówiłem, już nie istnieje, teraz jest na Just Past It czy Paste It, nie wiem jak się to dokładnie czyta, nieważne. Wybaczać czy nie wybaczać. Po prostu swego czasu ukazał się tekst innej takiej internautki, pani Hanki Janukowicz o godności szacunku i tam się rozwinęła bardzo żywa dyskusja i to jakoś tak zapłodniło, ja to mam takie określenie, zapłodnić mózg, a więc mi to zapłodniło mózg. No i napisałem ten artykuł. Mam tak, że czasami mi coś schodzi po prostu do głowy bardzo szybko, pojawiają się jakieś teksty, otrzymuję wiedzę, otrzymuję, nie wiem, może można to nazwać natchnieniem, jak zwał, tak zwał, ale błyskawicznie otrzymuję wówczas jakieś materiały, pojawiają mi się jakieś książki, które nagle oczy patrzą na półkę, o, jest książka, biorę, odkrywam jakiś cytat jest do zamieszczenia, czy ewentualnie otwieram komputer, w internecie coś znajduję i tak dalej. Dobrze, więc posłuchajcie. No więc zajmijmy się. Był tekst, powtarzam, taki pani Hanki Jankowicz o godności i szacunku. I tam się rozwinęła bardzo żywa dyskusja dotycząca sprawy wybaczania lub niewybaczania. Oczywiście wiele osób mówi, nigdy tego nie wybaczę temu draniowi, temu łotrowi, temu szubienicznikowi i tak dalej, czy tym narodom, nigdy nie wybaczę Niemcom, Ruskim, Żydom, Palestyńczykom i tak dalej, i tak dalej. No, można byłoby tutaj mówić i mówić i mówić. Z drugiej strony każdy z nas przeżywa, każdy z nas indywidualnie, oddzielnie, ale z drugiej strony całe społeczności, całe narody przeżywają pewne rzeczy i jeżeli jakby nie przeżyją do końca pewnych stanów energetycznych, pewnych swoich historii, to później to wyłazi bokiem i dlatego na przykład Rosjanie nie rozliczyli się z II wojną światową i budził się u nich faszyzm. Izraelici, Żydzi nie pogodzili się jakby nie zakończyli swojej historii potwornej Holokaustą i w tej chwili oni akurat to robią innym i tak dalej, i tak dalej. Więc to tutaj przykładu można byłoby wskazywać ustawienia
Berta Hellingera, systemowe Berta Hellingera, w których ja akurat uczestniczyłem też, bardzo wyraźnie to pokazują. Kiedyś akurat miałem takie świetne doświadczenie, wiele razy uczestniczyłem w takich ustawieniach, więc to był szok dla mnie, ale to już w tej chwili nie jest temat, więc posłuchajcie. Jakie jest moje stanowisko, jeśli chodzi o wybaczanie i nie, czy też niewybaczanie? Moje stanowisko jest oczywiste, subiektywne, bardzo subiektywne i opiera się na moim rozumieniu nauki nieprzeciętnej osobowości Jezusa. Jedni traktują go jako króla, chcą go wynieść na piedestał, bądź naszym królem i tak dalej. Przepraszam, będzie to bardzo niepopularne, albo niektórym będę zaburzał pewną świadomość i mogą mnie oskarżyć o jakieś tam, no, jakieś, jak to się to nazywa, że uczucia religijne, powiedzmy ich kalem i tak dalej, ale no, zastanówmy się, taka a propos, zanim przejdę do tekstu, przypomina mi się taka historia, gdzie jest jezioro, tych 10 tysięcy głodnych ludzi, bo słuchają nauk i tak dalej, przychodzą uczniowie i mówią, panie, no jeść chcą. A co macie? No mamy rybę, mamy kawałek chleba i tak dalej. No więc Jezus bach, bach, rozmnożył to wszystko. Przepraszam, taki skrót, trochę ironizuje jednocześnie i w porządku. No wszyscy zachwyceni, lud jest zachwycony. Ojejku, jaki fajny. Wiesz co, Jezus, ale fajny z ciebie gostek. Ja często idę, słuchajcie, po bandzie w takich tłumaczeniach, bo to lepiej do ludzi dociera, niektórych to wkurza i to bardzo wkurza. Więc ja wówczas wchodzę w dyskusję z takim religiantem, fanatykiem. Jak zaczynam sypać tekstami, powiedzmy cytatami z Biblii, to on otwiera buzię. Ja no mówię, ale o co chodzi? To już przecież powinieneś to znać. No ale dokończę tą sytuację. Więc lud jest zadowolony, nakarmiony, chleb, ryba i tak dalej. Przychodzą do niego, ty stary, kurczę, zostań naszym królem, fajnie jest, jak tak fajnie, kurczę, chleb dałeś, rybkę, jest jeszcze, żeby tak flaszeczka gdzieś na boku i dwie dziewczyny gdzieś tam, niezależnie od małżonki, to byłoby fajnie, ale by fajnie nam się żyło i tak dalej. I co robił czas Jezus? Odchodził, bo oni kompletnie nie zrozumieli, bo on mówił o tym, że to wy macie, ja wam daję naukę, która ma spowodować, że staniecie się mistrzami własnego życia, że staniecie się córkami i synami Bożymi, czyli będziecie w jedności z Najwyższym Stwórcą, z Absolutem. I trzeba zmienić swoje myślenie. Nie możecie mieć pana, nie możecie mieć króla, nie możecie mieć władcy, tylko macie z siebie wyłonić mistrzostwo. Dorośnijcie do tego. A więc wymaga to zmiany świadomości. Tymczasem wy myślicie materialnie. Chlebuś jest, rybka jest, flaszeczka jest, dziewczynki ewentualnie na boku są i fajnie jest. No i hulaj, dusza piekła nie ma. To zupełnie nie o to chodzi. To jest bardzo materialne podchodzenie do rzeczy. A więc tych, którzy by uważali, że kalam jakieś uczucia religijne, jestem jak najdalszy od tego, niech każdy wierzy w to, co chce. Natomiast ja z tym przerysowaniem pokazuję że to nasze błędne niejednokrotnie myślenie. Bo tak jak i Biblii nie należy czytać na klęczkach, tylko czytać z rozumem, że tak powiem. I tak dalej. I prosić Boga ewentualnie absolutne oświecenie. Dobrze. A więc moje stanowisko, moje rozumowanie bardzo subiektywne, opiera się na moim rozumieniu nauki Jezusa. I popatrzcie, w tej modlitwie podstawowej, którą większość nas odmawia albo nie odmawia, nieważne, i odpuść nam nasze winy. Tak? Ojcze nasz, który jesteś w niebie. A w niebie to znaczy gdzie? A dlaczego nie matko? Przy okazji, przecież Bóg jest wszystkim. No ale to są takie dywagacje na kiedy indziej. I teraz, i przebacz nam nasze winy, tak jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili. To jest z Ewangelii Świętego Mateusza i tak dalej. I tutaj znowu cytat. Wtedy Piotr podszedł do niego i zapytał, Panie, ile razy mam przebaczać, jeśli mój brat zawini względem mnie? Czy aż 7 razy? Jezus mu odrzekł, nie mówię ci, że aż 7 razy, lecz aż 77 razy. Aha, 77, a 78 to już łomot ewentualnie, bo już 70. Nie, Jezus wiadomo, że mówił niezwykłymi metaforami. Jeżeli mówił, nie przyszedłem tutaj pokój przynieść, tylko ogień i miecz,
To nie znaczy, że mamy się zarzynać, palić, mordować i tak dalej, tylko Jego słowo jest palące i słowo jest ostre jak miecz. Nie ma odcieni. Tak, jest tak lub nie. Jest jedyna prawda i sprawa załatwiona. Dobrze. A więc tutaj, jak zwykle, Jezus jest niezwykle radykalny i bezkompromisowy. Wybaczać, wybaczać i wybaczać, po tysiąckroć wybaczać. I czy to aby nie jest za proste? Zwłaszcza dla tych krzywdzących, dla tych łotrów, dla tych drani, którzy krzywdzą. Nie za dobrze byłoby im? Nie jest to za proste? Słuchajcie, nie jest to proste, wprost przeciwnie. Dlatego, że słuszne postępowanie jest bardziej trudne, niż nam się wydaje. Bo trzeba, kochani, wznieść się ponad swoje ułomności, swoje słabości, swoje egoizmy. Przebaczenie w związku z tym nie jest wcale łatwe. Przecież w naszej pamięci tkwi subiektywne poczucie krzywdy. To przecież ona mnie tak urządził. Ja mam przebaczyć za taką wielką krzywdę? Nigdy. Jeśli, kochani, jeśli nigdy, to nie mam również szans na uzyskanie przebaczenia sobie. Jeśli nie daję szansy innym, sobie nie daję szansy. A może ktoś powie teraz, że nie ma mu czego wybaczać, bo nikomu nic w życiu nie zrobił złego. Naprawdę, naprawdę, nawet sobie nigdy nie zrobił nic złego, nie szkodził sobie myślą, mową, uczynkiem, zaniedbaniem. Na przykład czegoś sobie pożałował, a nie kupię tych nowych ciuchów, tych spodni, tej kiecki i tak dalej, bo nie, szkoda mi pieniędzy. To już co? Yy, nie zrobiłeś sobie źle? To jest taki bardzo prosty przykład tylko. I dalej cytat, bardzo znany. Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci w nią kamieniem. Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni, bo takim sądem, jakim sądzicie, i was osądzą. I taką miarą, jaką wymierzycie, wam odmierzą. Obłudniku, usuń najpierw belkę ze swojego oka, a wtedy przejrzysz, ażeby usunąć drzazgę z oka twego brata. No to są cytaty oczywiście z Biblii, z Ewangelii. Oczywiście tu nie chodzi o to, żeby to czytać na klęczkach, Boże, wznosić ręce, tylko czytać ze zrozumieniem, z pewną świadomością i zastanawiać się, o co tu tak naprawdę chodzi. A więc, jak więc widać, sprawa wybaczania naprawdę nie jest taka prosta, zwłaszcza, że nie może to być wybaczenie w postaci zwykłego mruknięcia, naodczepnego, to co mówiłem wcześniej, dobra skurczybyku, spadaj, wybaczam ci, łachudro. Wybaczenie ma wyjść z serca. Jeśli mimo werbalnego wybaczenia zauważymy, że będą pojawiały się w nas chociażby tylko strzępy niechęci do winowajcy, to oznacza tak naprawdę, że jeszcze nie wybaczyliśmy. Mówimy tutaj o tak zwanym radykalnym wybaczaniu. Książka jest świetne, radykalne wybaczenie. Dopiero kiedy już nie będziemy mieli na wspomnienie winowajcy żadnych negatywnych skojarzeń, a nawet poczujemy do niego miłość, kompletnie, słuchajcie, to jest niezrozumiałe. Jak można czuć miłość do człowieka, który nas skrzywdził albo skrzywdził naszych bliskich, a więc i nas? Miłość to jest takie uniwersalne, doskonałe uczucie do innego człowieka. I tutaj, słuchajcie, mówię wam poważnie, nie przesadzam, że można to czuć, to już będzie znak, że naprawdę wybaczyliśmy. Oczyściliśmy się w ten sposób sami z wszelkich nienawistnych uczuć, które zalegały w nas gdzieś głęboko, w zakamarkach podświadomości i nie dawały spokojnie żyć, a nawet mogły spowodować poważną chorobę w naszym fizycznym ciele. I na odwrót, prawdziwe wybaczenie jest warunkiem utrzymania lub powrotu do zdrowia. Powiem tylko z własnych doświadczeń. Miałem w rodzinie siostrę cioteczną, która miała tam pewne problemy ze swoim mężem i powiedziała, że mu nie wybaczy nigdy tego, co on zrobił. I mówiliśmy jej, wybacz mu, bo on to popełnił, te czyny. Nie były to jakieś straszne czyny, ale bardzo bolące ją. W stanie wielkiej nieświadomości. Wybacz to, bo to ci pomoże. 3 razy ją atakował nowotwór.
I za każdym razem, kiedy sytuacja dochodziło do jakiejś tam właśnie krzywdy, to znowu atakował ją nowotwór, znowu nie powiedziała, że nie wybaczy mu nigdy. I trzeci raz atakował, już był skuteczny ten nowotwór i akurat moja bliska osoba nie żyje już od sporo lat. A tłumaczyliśmy, wybacz, bo niewybaczenie, nienawiść, wszelkie negatywne uczucia niszczą ciebie. Po prostu, przepraszam za słowo, ale masturbujesz się dosłownie tym. W sensie negatywnym oczywiście. Cały czas odżywa to w tobie i niszczysz siebie. Niszczysz siebie. I tutaj cytat z takiego artykułu: trzeba przebacz Krzysztofa Szymborskiego, to jest polityka z 2008 roku. W 1999 roku fundacja zawdzięczająca swe powstanie szczodrości brytyjskiego milionera i filantropa Johna Templetona sponsorowała międzynarodową konferencję na temat przebaczania, a następnie rozpoczęła zakrojoną na wielką akcję kampanię na rzecz badań przebaczenia. W konsekwencji poparła finansowo 48 projektów badawczych. Dzięki temu finansowemu zastrzykowi istnieje dziś i prosperuje w Ameryce kilka ośrodków badawczych: Stanford University, University of Miami, University of Massachusetts, w Amherst i kilku innych uczelniach, które zajmują się naukowo przebaczaniem. Wyobrażacie to sobie, kochani? Zajmują się naukowo przebaczaniem? Co to za bzdura? O, nie jest to bzdura. Pieniądze Templetona pozwoliły na przykład Torresenowi i kolegom przeprowadzić na grupie 259 dorosłych osobników wieloletnie badania, które dostarczyły wreszcie brakujących dowodów, że nie tylko wybaczanie poprawia zdrowie, lecz można także proces ten przyspieszyć drogą psychoterapeutycznej interwencji. Ci uczestnicy eksperymentu, wobec których zastosowano opracowane przez Laskina metody terapii pojednawczej, mieli zdecydowanie lepsze samopoczucie. Wykazywali mniej symptomów stresu, takich jak bóle krzyża i mięśni, zawroty głowy czy dolegliwości żołądkowe, a także cechował ich większy optymizm. Obserwowano u nich obniżenie we krwi poziomu kortyzolu, hormonu stresu. Także sugeruje to, że uwolnienie się od uraz może zmniejszyć ryzyko zawału serca. Powtarzam, artykuł Trzeba przebacz, Krzysztof Szymborski, Polityka, 2008 rok. Kochani, chodzi o co? Chodzi o to, że nie musimy się z tym, kto nas skrzywdził, przyjaźnić czy spotykać. Mamy mu po prostu wybaczyć. Naprawdę nie jest to łatwe, zwłaszcza kiedy stała się nam bardzo wielka krzywda i przeżywamy w związku z tym potężną traumę. Przeczytałem ostatnio, to było kiedyś, wywiad z mniszką z Nepalu, Ani Choing-Drohma, zamieszczony w La Vanguardii z dnia 28 czerwca 2007 roku. To był taki artykuł Muzyka to moje narzędzie, autorka Ima Sanchez. Bohaterka opowiada w nim między innymi o swoim ojcu, który bił ją i matkę, w rezultacie czego znienawidziła go. Zmieniło się to później jednak. Nie ukrywam, czytam to, przypominam to sobie z ogromnym wzruszeniem, bo to jest niesamowite. Mój mistrz Urguyen Tulku Rinpoche poprosił kiedyś, abym pomyślała o ojcu coś pozytywnego, i wtedy zdałam sobie sprawę, że ten człowiek naprawdę dużo pracował, żebyśmy mieli co jeść. W ten sposób zrozumiałem, że nie był szczęśliwy, a jego złość brała się z frustracji. I tak stopniowo przestawałam odczuwać wobec ojca nienawiść i zaczęłam go żałować. Dzięki temu przebaczyłam mu. On dał mi życie, a życie jest cudowne. Kiedy to odkryłam, mogłam zacząć go kochać i opiekować się nim. Czuję, że pomaganie mu teraz, kiedy został sam, to moja odpowiedzialność.
Powinna mu za to podziękować, bo gdyby mnie nie traktował tak źle, nie zostałabym mniszką, nie odkryłabym swoich mistrzów, ani tego, że we wszystkich istotach jest coś dobrego. Dzięki mojemu mistrzowi zrozumiałem, że ważne jest to, jak postrzegamy rzeczy. Jeśli w sposób pozytywny, skutek też będzie pozytywny. I na odwrót. Nauczył mnie, że własny osąd niekoniecznie jest słuszny, że nie odpowiada się niesprawiedliwością na niesprawiedliwość, a na ból większym bólem. Mistrz nakarmił moje serce. Koniec cytatu. I tutaj chcę wam powiedzieć, kochani, no cytuję tu słowa z tego tekstu, że mogę się tylko podpisać obiema rękami. Już dawno zrozumiałem, że bez moich doświadczeń życiowych, bez ogromnego bólu i cierpień, bo przechodziłem bardzo różne ścieżki. Nie mówię, że wyście nie przechodzili i nie będziemy się licytować, kto przeżył jakieś traumy, doświadczenia i tak dalej. To nie ma najmniejszego sensu. Każdy z nas miał różne życia. No akurat moje życie było bardzo trudne, ale czuję się szczęśliwym człowiekiem. Powiedzmy prawie szczęśliwym. Mam wiele, otrzymałem ogromną wiedzę, otrzymałem. Mogę się nią dzielić. Kocham, jestem kochany. Mam wspaniałe dzieciaki. Miałem córkę, bardzo ją kocham nadal. Odeszła, ale mam syna jeszcze. Mam wspaniałych ludzi wokół siebie. Wy jesteście słuchający mnie, komentujący. Rewelacja, no, wspaniałe to jest. Więc już dawno zrozumiałem, że bez moich doświadczeń życiowych, bez bólu i cierpień, nie byłbym dzisiaj tym, kim jestem. Pytanie jednak, czy jednak wybaczyłem moim winowajcom te wszelkie niesprawiedliwości, wszelkie krzywdy, jakie mnie od nich spotkały. Sądzę jedynie, że tak, przynajmniej mam taką nadzieję. Może nie ze wszystkim wybaczyłem niektórym, bo to jest proces po prostu, bo pewne bóle tkwią w człowieku. Ale też nie przypadkiem odświeżam sobie ten tekst, bo widocznie on ma również dotrzeć nie tylko do was, ale również do mnie, tak prawdę mówiąc. Więc dlaczego powinniśmy wzajemnie sobie wybaczyć? Bo tak trzeba, bo nasi krzywdziciele tego potrzebują, choć może na teraz nie zdają sobie z tego sprawy, bo potrzebujemy tego również my. Potrzebuję ja, aby uwolnić się od upiorów przeszłości, od tych negatywnych uczuć, od tych zjadających towarzyszy. Również dlatego wybaczam, czy naprawdę jednak do końca, absolutnie świadomie wybaczam, to jest ciągle pytanie, że przecież nie znam do końca motywów postępowania tych moich krzywdzicieli, wszelkich uwarunkowań, okoliczności, sposoby wychowania, jakim zostali poddani i tak dalej. Jeszcze raz chcę wyraźnie powiedzieć, wybaczenie nie oznacza to, że ci krzywdziciele nie mają ponieść zasłużonej kary. Mogą oczywiście być ułaskawieni, ale też warunek, oni mają zrozumieć, co zrobili. To jest warunek ułaskawienia. I teraz taka moja dywagacja, taka refleksja, filozofia. Może nasze dusze zawarły wcześniej rodzaj kontraktu, obiecując spotkać się na tym świecie materialnym, wspólnie doświadczać i nauczyć się wzajemnie czegoś, chociażby nauczyć się wybaczania. Jeśli więc teraz tego się nie nauczymy, to przyjdzie lekcję powtórzyć i następna lekcja może być już znacznie trudniejsza, bo im większa akcja, tym większa reakcja. I tak długo to się powtarza, aż w końcu coś do naszej tej bańki dojdzie. To tylko spełnienie, słuchajcie, kosmicznych, uniwersalnych prawd. Starałem się i staram się wybaczyć także i dlatego, że ja również krzywdziłem. Tak, krzywdziłem, nawet mając dobre intencje. Nie ma więc tylko samych winowajców i nie ma samych tylko krzywdzicieli. Każdy z nas jest po trosze jednym i drugim. I tutaj, słuchajcie, chodzi o to znowu zrozumienie, że to nie chodzi o usprawiedliwienie kogoś w ten sposób, bo ja też zawiniłem i tak dalej. To nie chodzi o to. Tu chodzi o zrozumienie głębokie. I teraz następny aspekt. Trzeba było wybaczyć również sobie.
bo wymagała tego ode mnie moja miłość własna. Jak mogę kochać siebie, jeśli właśnie sobie nie potrafię wybaczyć? No nie wybaczę sobie tego, faktycznie doszło do mnie zrozumienie, że bardzo źle coś zrobiłem. Nie wybaczę sobie tego, Boże, co ja zrobiłem? No nie wybaczę. A przepraszam bardzo. A kimżeż ty jesteś? Kim ja jestem, że nie mogę, nie możesz, nie potrafię, nie potrafisz sobie wybaczyć? Bóg ci wybacza, bo wybacza, a ty nie? To kimżeż ty jesteś? Powiedziałem na samym początku, choćby twoje grzechy były jak szkarłat czerwone, jak śnieg wybieleją. Jest powiedziane, errarum humanum est, błądzenie rzeczą ludzką. Błądzimy więc, ale jeden z naszych największych błędów, mający źródło w naszej pysze, to niewybaczenie sobie. Bo jeśli nawet ktoś nie zgadza się z moim stwierdzeniem, może warto jednak, aby przemyślał sprawę. Jeszcze raz powtórzę, Bóg gotów nam przebaczyć wszystko, a my sobie nie jesteśmy gotowi. Powtórzę więc, a kimże jesteśmy w takim razie u licha, że nie jesteśmy w stanie sobie wybaczyć? Ach, znalazł się i teraz masochizm, nie wybaczę sobie tego i tak dalej. Tak prawdę mówiąc, to jest właśnie jeden z objawów pychy. To jest zjadającego, jednego z zjadających towarzyszy. Jak mówi David Ninan, amerykański biznesmen, błędy to są wielkie chwile, są po to, żeby się na nich uczyć. I teraz tak, jeżeli nie wybaczamy, to taki brak przebaczenia sobie i innym będzie skutkował poważnymi problemami, przede wszystkim zdrowotnymi. Generalnie niewybaczanie sobie i innym to przede wszystkim szkodzenie sobie, to działanie przeciw własnym interesom, krzywda wyrządzana własnej duszy niejako. I tu znowu cytat z tego artykułu Trzeba przebacz Krzysztofa Szymborskiego z Polityki. Początek cytatu. Przebaczając innym krzywdy, jakie nam wyrządzili, oczyścić możemy naszą duszę. Nad tym, czy korzyść tę przełożyć można na świeckie, wymierne kategorie zdrowia psychicznego i fizycznego, akademiccy psychologowie, przynajmniej w Ameryce, zaczęli się poważnie zastanawiać dość dawno, dość niedawno. W 1993 roku ukazała się w USA książka Redforda i Virginii Williamsów zatytułowana Anger Kills, złość zabija, której autorzy przedstawili przekonujące dowody, że negatywne uczucia, złość, osobiste urazy, żądza zemsty mają też negatywny wpływ na nasze psychiczne i fizyczne samopoczucie oraz mogą w efekcie przyczynić się do pokroszenia zdrowia i przedwczesnej śmierci. Jeśli nie wybaczamy, to krzywdzimy przede wszystkim siebie. Jeśli krzywdzimy siebie, to siebie nie kochamy. Dlaczego? Powtórzę znowu. Bóg gotów wybaczyć wszystko wszystkim, a my nie jesteśmy często w stanie tego zrobić. Podstawowa przyczyna jest bardzo prosta, bo działamy sami i pogrążamy się w negatywnym egoizmie, bo jest tak zwany również pozytywny egoizm. Od razu tutaj warto to powiedzieć, negatywny, pozytywny egoizm to przede wszystkim ja. Kochaj bliźniego swego jak siebie samego. Bliższa koszula ciału. A negatywny egoizm to tylko i wyłącznie ja. Wyłącznie ja. Reszta jest daleko. Jeszcze raz powtórzę, pozytywny egoizm przede wszystkim ja. Prosty przykład, jeżeli jest ojciec, matka, są dzieci, gromadka cała, ojciec ciężko pracuje, to matka mu powinna dać jeść, żeby miał siłę pracować. Jaki egoista nie nakarmił dzieci? Nie, 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 dzieci zaczekają, są w drugiej kolejności. Nawet jeżeli mało jest tego pokarmu, to dla dzieci będzie mniej pokarmu, bo ojciec musi zjeść, bo musi iść na polowanie albo do ciężkiej orki. Trzeba to zrozumieć bardzo głęboko. Jeżeli on się nie naje, to nie będzie miał siły utrzymać rodziny. To jest taki bardzo trywialny oczywiście przykład, ale w pewnym sensie. Negatywny egoizm wiąże nas z naszymi najgorszymi cechami, nie pozwala wydobyć z nas światła, świadomości.
I właśnie dlatego mamy przesycić się Bogiem, aby to On w nas działał. Zmieniał nas synów ludzkich, obarczonych ograniczeniami, poczuciem niemożności, oddalonymi od Stwórcy i dlatego tak zwanymi grzesznymi, bo grzech to nie jest to, że o, popatrzyłem na babeczkę, o kurczę, ale fajna i tak dalej. Coś tam dodałem, słówko, laska albo inaczej, albo jakieś tam inne, tylko to jest oddalenie od Boga, od Stwórcy, od absolutu. Zostajemy sami i sami się rządzimy, a sami długo się nie porządzimy. I dlatego grzesznymi, czyli oddzielonymi. A więc chodzi na zamianę z nas, synów ludzkich, powtórzę, na dzieci Boże, na tak zwane Chrystusostwo. Bo Chrystusostwo będę jeszcze, myślę, że taki po prostu taką audycję się po prostu nagramy. Oczywiście ja nie chcę mówić tutaj z ambony, włazić na ambonę, kleszyć i tak dalej, bawić się w jakąś klechę, wymądrzającego się i tam zbawiającego. No absolutnie, jak najdalej jestem od tego. Niech każdy się najpierw zajmie sobą. Ja też się chcę zająć sobą, moim własnym zbawieniem, a przy okazji zbawieniem od czego? Co znaczy zbawienie słowo? I tak dalej, ale to jest już inna para kaloszy. I teraz Bóg wybacza, więc i dziecko Boże wybacza również, ponieważ jest boskie, ponieważ dziedziczy boskie cechy, wszelkie przymioty Boga. Zadajmy sobie pytanie, co jest słuszne, wybaczanie czy niewybaczanie? Co warto i należy robić? No właśnie, co warto w życiu robić? Próbować zawsze znajdować piękno, niezależnie od tego, jaką przyjmie postać. Artykuł Żyć jak dziecko, rozmowa z reżyserem Terry Williamem i Massansis La Vanguardia, 29 czerwca 2007 roku. Jeszcze raz odwołajmy się do wspomnianego wcześniej wywiadu z nepalską mniszką. Co warto w życiu robić? Nigdy nie wolno krzywdzić samego siebie, swojej duszy. Warto znaleźć prawdziwy sens własnego istnienia na tym świecie. O tak przy okazji, kochani, po co żyjemy? No właśnie może po to, żeby odnaleźć prawdziwy sens własnego istnienia na tym świecie. Nigdy nie wolno krzywdzić swojej duszy, ale to bardzo trudne. Często to, co proste, wydaje się najbardziej skomplikowane właśnie dlatego, że jest zbyt proste. To wszystko jest bardzo logiczne. Co pani ma na myśli? Wszyscy chcemy być szczęśliwi, czuć się dobrze. Więc skoncentrujmy się na tym. Jeżeli będę panią dobrze traktować, uśmiechnie się pani. Na widok pani uśmiechu ja też się uśmiechnę. Jeśli będę na panią krzyczeć, przestanie być pani szczęśliwa i zacznie mnie źle traktować, a ja potraktuję panią jeszcze gorzej. To, co czuję, przekazuję innym i dostaję z powrotem. Kochani, piękne. Pięknoduch jestem, co? Słuchajcie, kiedyś mnie tak określono, jesteś pięknoduch, nie znasz życia. Ja mówię, ja nie znam życia. Możesz tak sobie myśleć, mam to, przepraszam, głęboko i w cudzej. To akurat to była bardzo nieprzyjemna rozmowa, więc mogłem obwiesia potraktować. E, Nie oznacza to, że miałem mu tam powiedzmy wymłotkować i, że tak powiem, w glebę wcisnąć, bo to nie ma najmniejszego sensu. No chyba że nie z mojej przyczyny do tego by doszło, ale to bez sensu byłoby. Natomiast chodzi o to, żeby po prostu zrozumieć, o co chodzi. A więc wybaczajmy więc sobie i innym. Traktujmy siebie i innych dobrze. Budujmy siebie i innych. To jest podstawowe nasze zadanie, kochani, zwłaszcza w dzisiejszej tej rzeczywistości. Jak my siebie traktujemy, w Polsce zwłaszcza. Jak doszło do polaryzacji, do rozdwojenia społeczeństwa na podstawowe dwa różne obozy. Ale tu tylko prawda nas wyzwoli, to co mówił Jezus. To jest absolutna prawda, czy to się komuś podoba, czy nie. I nieważne, że ktoś będzie mnie nazywał pięknoduchem, nieznającym życia, bo życie to jest walka,
życie to jest dżungla i tak dalej, i tak dalej. Chcesz, to leć do dżungli, tam żyj, zabijaj zwierzęta i utrzymuj się sam. Tylko nie władowuj nas w te wszystkie ciężkie historie. Chcesz, proszę bardzo, to jest twoje życie. Spadaj na drzewo liście pompować i to wszystko. Następny cytat. To wstrząsające, jak rozkwita życie, kiedy obdarzymy je zaufaniem, jak zmieniają się ludzie, kiedy cenimy ich wyżej i stosownie do tego traktujemy, kiedy poprzez ciche, dyskretne obdarzanie ich szacunkiem przekonujemy ich, że są nosicielami dobra, piękna i tego, co godne miłości. Czegoś, co żyje w nich na kształt obietnicy, ale co trzeba wciąż rozwijać. Ludzkie istnienie, jeśli brak mu nadziei na wielkość, marnieje, zamiera samo życie. To jest cytat z książki Spotkać Boga w człowieku Ladislaus Boros. I tutaj, kochani, otwarcie mówię, bo czasami się tego krępujemy. Wielu z nas chodzi do świątyń, do kościołów, do cerkwi, do zborów i tak dalej. I tam razem ze wszystkimi się po prostu modlimy. Tam się nie wstydzimy, natomiast często, kiedy tak w normalnej rozmowie, tak jak ja dzisiaj z wami rozmawiam, to taki, co o Bogu będziemy rozmawiać. Pamiętam, kiedyś miałem zjazd mojego ogólniaka, to było chyba już 15 lat temu, a może więcej. No i gdzieś tam przy ognisku w jakiejś dyskusji się wdałem i zacząłem po prostu cytować różne historie, różne jakieś tam mądre z Biblii. Więc parę osób zadało pytanie: słuchaj, stary, ty jesteś księdzem? Ale oni pytali to poważnie zupełnie, z takim bez złośliwości. Ja mówię, a dlaczego? Czy trzeba być księdzem, w ogóle jakimś tam kapłanem, starszym zboru, żeby mówić o Bogu? No to jest zaskakujące. A więc słuchajcie, kochani, bardzo otwarcie mówmy. Ja dzisiaj też mówię, dziękuję dzisiaj Bogu, absolutowi, że przynajmniej staram się wybaczyć sobie i innym, mam intencję wybaczenia. Dziękuję mu również, że uchronił mnie przed uczuciem nienawiści, jakie mogłem w sobie rozwinąć. Dziękuję mu również, że dał mi siłę, aby przetrwać najgorsze poniżenie i przebaczyć. No, przeżywałem różne poniżenia. Dziękuję również Tobie, Boże, że kocham tych, którzy mnie skrzywdzili. Naprawdę, słuchajcie, to jest bardzo dziwne, ja sam tego nie rozumiem, że zauważyłem sobie wielokrotnie takie uczucie, że kocham tych, którzy mnie skrzywdzili. Ja tego nie jestem w stanie zrozumieć do dzisiaj. Jak można kochać, kurczę, kogoś, kto mi zrobił, no, że tak powiem, coś tam koło piórka. Tak pisze, sam do końca nie mogę tego jeszcze pojąć. Mam wrażenie, że to jest miłość taka współczująca, jaką można mieć do ludzi, taka uniwersalna miłość, autentycznie boska miłość. I trzeba zrozumieć, że wielu z naszych winowajców to osoby, które myśmy skrzywdzili. I czy nie jest to zaskakujące? Skrzywdzony bywa jednocześnie krzywdzicielem. I teraz pytanie, no jak to? Przecież to ona mnie skrzywdził. No dobrze, ale my możliwe, że skrzywdziliśmy, bo pozwoliliśmy mu na to. Nie postawiliśmy w czas bariery, nie powiedzieliśmy hola hola i spowodowaliśmy degradację tego człowieka. Czyli krzywdę zrobiliśmy mu, bo przyzwalaliśmy na to. Tak to jest. A co, nie przyzwalamy dzisiaj wielu ludziom na czynienie nam krzywdy i na ich upadek w związku z tym? Rosną sobie w piórka, są bezkarni, czują się totalnie. Nie widać tego, chociażby w polityce? My przyzwalaliśmy na to z różnych względów, bo nam było wygodnie, bo nas przekupiono, skorumpowano społeczeństwa. Na całym świecie zresztą to się dzieje, nie tylko u nas. I teraz słuchajcie, czasami poczucie krzywdy jest w ludziach tak wielkie, że nie dostrzegają tego faktu, że również sami krzywdzili swoich winowajców. Ciągle jeszcze nie mają świadomości tego, co zrobili, jak nadal postępują. Mam przynajmniej takie wrażenie. Nie zdają także sobie sprawy z konsekwencji własnego postępowania, dla siebie przede wszystkim. Co więc pozostaje? Pozostaje więc tylko i aż
Prośba po prostu do Boga, do absolutu, do tego genialnego kreatora w sprawie tych ludzi. Bóg nie odmawia swego dobra, miłości i miłosierdzia dla nikogo. Prośmy również Boga, aby i ci drudzy mieli moc wybaczenia nam. Ci, których myśmy skrzywdzili w jakikolwiek sposób, brakiem pomocy, brakiem szacunku, a czasami naszą złośliwością, różnie to bywa, żeby oni nam dali radę, po prostu mieli moc wybaczenia nam. Jeśli zrozumieją, że tak trzeba i przebaczą nam nasze winy, to staną się nareszcie wolni, a my, kochani, mamy być wolni. I dziękujmy Bogu jednocześnie, że przebacza, że daje nam i inny moc przebaczenia. Pytanie, czy z tego skorzystamy. I takie zasłyszane zdanie: naszymi wrogami nie są ci, którzy nas nienawidzą, lecz ci, których my nienawidzimy. I tutaj słuchajcie już na koniec. Czy taki mądry jestem sam z siebie w życiu? O nie. Po prostu bez tych wszystkich doświadczeń, bez opieki Boga, mówię to z pełną świadomością, bez Boga we mnie po prostu istniejącego, nie zrozumiałbym, nie zaakceptowałbym tego nigdy. Po prostu byłbym zbyt głupi. Czy to oznacza, że posiadam już wszelką mądrość? No słuchajcie, no. Pytanie retoryczne. Cały czas się uczymy, cały czas się rozwijamy i to się nigdy nie kończy. I jak powiada właśnie Fred Laskin, przebaczenie daje nam możliwość życia w spokoju, mimo tego, że życie niekoniecznie daje nam to, co chcemy mieć. A czy musimy mieć to, co chcemy mieć? Może to będzie z krzywdą jakąś dla nas. Zatrzymuję to udostępnienie, kochani. Tak jak mówiłem, jest to fragment pewien, bo akurat w książce mam to rozbudowany, rozbudowany ten rozdział, a gdzieś tutaj nie mam tych książek pod ręką, akurat na półce, ale to nieważne, widzicie okładkę. Jeżeli kogoś będzie to interesowało, sama książka, o czym piszę, no to wejdźcie na moją stronę www.januszdombrowski.pl z polskich liter i tam jest zakładka książki, czy też sklep, nie pamiętam. Kliknijcie, tam są opisy tych wszystkich moich książek, między innymi opisy tej książki. Będziecie więcej wiedzieli. Chociaż oczywiście robię audycję na podstawie tej książki. Audycję zawiera playlista Nie samym chlebem żyje człowiek. No, trzeba ciągle pamiętać, że nie jesteśmy tylko istotami materialnymi, lecz przede wszystkim duchowymi, a to ciało nic nie znaczy. To tak jak ta koszula, którą za chwilę zdejmę, bo nałożę inną koszulę albo zostanę bez koszuli. To jest tylko nasz kosmiczny skafanderek, który się troszeczkę zużywa, ale popatrzcie, o samochody dbamy, oleje, tak i tak, przeglądy, natomiast my, jakoś się tam żyje. I na coś to trzeba umrzeć, ale to już jest inny temat, inna para kaloszy. Słuchajcie, zostawiam was dzisiaj z tymi myślami. Znowu wam dziękuję, że jesteście, że wysłuchujecie. Niekoniecznie to muszą być te wszystkie moje filozofie, te audycje dla wszystkich i ja to rozumiem. Tym bardziej dziękuję tym, którzy przychodzicie, oglądacie, wysłuchujecie, że jesteście ze mną, że dzielicie się nieraz w komentarzach z własnymi przemyśleniami, że rośnie liczba subskrybentów, bo mi, nie ukrywam, bardzo zależy na tym, żeby to rosło, żeby to się rozprzestrzeniało, bo myślę, że to nie jest przeciętna wiedza. Po prostu nie mówię, że inni youtuberzy też tego nie robią, oczywiste. Ja mówię po prostu, co się dzieje tutaj na kanale. No, staram się robić to najbardziej uczciwie, jak tylko mogę, gdzie to wszystko wypływa z moich, że tak powiem, flaczków. I tyle. Życzę wam wszystkiego dobrego. Wpadki. Pa.